Cześć, z tej strony Wojtek Haremza, ze mną jest Tomek Czechowski, wieloletni specjalista i team leader w Grupa ICEA, a to jest Zapytaj o SEO 4. Tym razem nowa, troszeczkę odświeżona formuła, odcinki będą znacznie krótsze. Naszym partnerem został Brand24, za pomocą którego agregujemy pytania właśnie o SEO, na które będziemy odpowiadać. Nie przedłużając, zaczniemy, Tomku. Czy indeksować wszystkie języki, czy może tylko język główny dla sklepu, bądź dla jakiejś strony usługowej, bo tutaj też musimy mieć to pod uwagę. Czy plik robots.txt załatwi sprawę, aby Google nie indeksowało tych folderów innych niż polskie? No i przede wszystkim, jak to wygląda w branży budowlanej, która z racji swojej lokalizacji, niedużych rozmiarów, klientów, którzy raczej poszukują ich dyrektowo bądź wchodząc z ulotek, czy tak naprawdę potrzebna jest ta wersja językowa? Może sam początek, czy indeksować w ogóle wszystkie języki, czy tylko język główny? Tak naprawdę zastanowiłbym się, co ma na celu tego typu działanie. Co chce klient osiągnąć przez indeksowanie tych właśnie wersji językowych. Jeśli on chciałby wyjść z swoją ofertą na, wiadomo, multi-languages i żeby promować swoją ofertę, swoje produkty za granicą, to musiałby tak naprawdę prowadzić 3 niezależne, czy tam powiedzmy, jeśli mówimy o 3 językach, 3 serwisy, mimo że one by były w obrębie jednej strony, przełączane przez, wiadomo, ten wybór języka. Natomiast w mojej ocenie jest to czasochłonne, na pewno jest to coś, co będzie wymagało dodatkowych nakładów pracy, jeśli chodzi tak na przykład o treści, o budowanie treści, bo to musi być wszystko unikalne, nie można używać automatycznych tłumaczeń tych treści, bo to zawsze będzie niedokładne i będzie zagrażało... Tak, jest duże niebezpieczeństwo błędnego tłumaczenia. Tak, to jest jedno, ale też może to wpłynąć niekorzystnie na autorytet wszystkich tych wersji językowych tak naprawdę. Takim popularnym problemem, gdzie często spotykałem przy tłumaczeniach z takiego translate'a typowego, chociażby na stronach niemieckojęzycznych, gdzie faktycznie mamy oznaczone menu w sklepie, jest nazwane to, że to jest to menu, no to zawsze translator tłumaczy taką menu restauracyjne, czy chyba Geschäftskarte, bo tak naprawdę mamy do czynienia z menu sklepu internetowego, a nie z menu restauracyjnym, że tak jak mówisz, te tłumaczenia automatyczne mogą być niebezpieczne. Tylko tak właśnie powiedzieć na początku, zależy po co to robimy, tak? Bo faktycznie jeżeli, to akurat był przykład w tym pytaniu jakiejś niewielkiej firmy budowlanej na pograniczu 3 państw, czyli Polski, Czech i Austrii, no i faktycznie jeżeli cały ruch właściwie, który jest skierowany, jest dyrektowy, jest ulotkowy i właściwie jedyne co jest potrzebne dla danego klienta to numer telefonu, a na tych granicach i tak ci wszyscy ludzie znają swoje języki nawzajem, nie ma problemu z komunikacją w danym języku, to zastanawiam się patrzeć nad sensownością inwestowaniem w to, tak powiedzieć, trzeba przetłumaczyć do treści, trzeba odpalić kolejne podstrony, czy jest to koniecznie potrzebne? Trudno powiedzieć, no trzeba było bardzo mocno zanalizować konkretny rynek, bo też tak od razu rzucając, że nie ma sensu, też moglibyśmy sobie strzelić stopę. Trzeba faktycznie przemyśleć, po co to robimy i czy jest sens. Jeśli chodzi na przykład o sklepy internetowe, no to już zdecydowanie trzeba wręcz wdrażać te wersje językowe, jeżeli chcemy działać na innych rynkach. Jeżeli mówimy o małym obszarze działania, gdzie faktycznie danego klienta nie interesuje to, żeby na przykład jego firmę budowlaną zamówił ktoś, kto mieszka na drugim końcu Austrii, tak, bo będzie za daleko i tak nie weźmie tej usługi, no to nie ma to sensu, ale jeżeli mówimy już o takich biznesach, które działają globalnie, bez granic, no to jest wtedy już konieczne, zresztą też bardzo często wdrażamy te wersje różne językowe dla klientów, no i trzeba sobie z tym gdzieś poradzić. Tutaj było pytanie, czy plikiem robots.txt można zablokować inne wersje językowe, żeby Google ich nie indeksował. Można próbować to robić w ten sposób, no ale są zdecydowanie lepsze metody. Dokładnie. No też lepszą metodą, znacznie bardziej popularną, którą gdzieś tam używamy na co dzień, jest wykorzystanie metatagu robots, który ma ten atrybut nofollow, noindex przede wszystkim, który uniemożliwia indeksowanie stron przez robota Google. Natomiast w przypadku, kiedy architektura danego sklepu, danej strony nie pozwala nam na tego typu działanie, żeby umieścić w headerze strony te dyrektywy, wtedy wykorzystywany jest tak zwany Xrobots Tags, który jest instalowany czy tam kodowany na poziomie serwera. Jest to kod, który jest wykorzystywany w pliku najczęściej htaccess i za jego pomocą możemy dodawać dowolne dyrektywy MetaRobots, bo one będą wszystkie działać, będą nam blokować. Zdecydowanie wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza metoda, przynajmniej ja bym najchętniej korzystał, jeśli chciałbym duże obszary sklepu, strony wyindeksować, bądź nie dopuszczać tam robotów.
wydaje mi się, że chyba najbardziej sensowna. No z plikiem robots.txt no jest ten problem, że trzeba mieć świadomość, jak działa plik robots.txt i w jaki sposób są pobierane dane. Jeżeli już mamy jakąś stronę zindeksowaną i potem dodamy dyrektywę do robots.txt, no to ona nie zostanie wyindeksowana, tak? Po prostu robot nie dotrze już na tą stronę po raz kolejny, ale w indeksie ona pozostanie. Także tutaj mam ten problem, robots.txt fajna sprawa, można próbować, jeśli faktycznie już coś wyindeksujemy, chcemy sobie zwiększyć szansę, że nie zostanie zindeksowany ponownie, to jeszcze dla bezpieczeństwa można do tego robotsa, ale samo Google chyba za jakiś czas temu informowało, że nie biorą tak do końca tej dyrektyw, ponieważ ludzie sami nie potrafią bardzo często prawidłowo z tego pliku korzystać. Ale zdecydowanie, jeśli już mamy te wersje językowe, no to nie ma sensu bawić się w indeksowanie, wyrzucanie i tak dalej, tylko najlepiej zastosować po prostu atrybut hreflang. To jest najpopularniejszy chyba atrybut, który funkcjonuje, który nam rozpoznaje, pozwala Google rozpoznać sytuację. O co chodzi w atribucie hreflang? Możesz pokazać to gdzieś na przykładzie z SEP-ów. Weźmy jakikolwiek, no może sklep ze sneakersami. Sprawdźmy sobie źródło i faktycznie widzimy tak, to jest dokładnie ten element, gdzie mamy hreflangi, widzimy nawet jest bardzo fajna rzecz, o której warto też pamiętać. Pamiętam, że język niemiecki funkcjonuje w bardzo wielu krajach, chociażby właśnie Szwajcaria, Austria, Niemcy i tak dalej. Możemy dokładnie wskazać, które wersje językowe pod którymi adresami się znajdują i dzięki temu Google sobie bez problemu poradzi z rozpoznaniem tego, że jest to po prostu inna wersja językowa tej samej treści, nie będzie tam duplikacji ani problemu z indeksacją. Jeżeli dany klient wejdzie z odpowiedniej wyszukiwarki z danego kraju, to otrzyma odpowiedni link. Nie musimy się gdzieś tym potem mocno Dokładnie, i to też stanowi taki fundament, jeśli myślimy już właśnie o tych wersjach językowych, żeby w żadnym wypadku nie dostarczać tych wersji językowych pod tym samym adresem, pod którym jest ta wersja nasza polska, powiedzmy. Okej, następne pytanie, które mamy na dzisiaj przygotowane, to czy da się obliczyć koszt SEO, jak jeszcze nawet nie mamy strony? Koszty SEO, to jest temat rzeka. Tak, zanim gdzieś tam zaczniemy, muszę to usystematyzować, bo pytanie jest bardzo niedokładne, bo dla mnie samo to określenie koszt SEO, to znaczy, że mamy jeden koszt, który ponosimy, jest koniec. To nie jest budowa domu, gdzie chcemy wycenę, zapłacimy, nie wiem, 250 000 złotych i dom powstanie, będzie w stanie zamknięty i on będzie stał. No w SEO to tak nie wygląda, nie ma ceny, którą trzeba zapłacić finalnie, żeby tam być. Trzeba po prostu inwestować cały czas środki w działanie. Wymagania finansowe w danym okresie można wyliczyć w jakichś tam estymacjach, ale pamiętajmy, że w momencie, kiedy dokładamy nową usługę, coś się zmienia, pojawia się nowa konkurencja, te estymacje no niestety są już nieprawidłowe, no bo bierzą pod uwagę tylko, co jest w danym momencie, ale za miesiąc może się pojawić 10 konkurentów na rynku, którzy będą bardzo agresywne działania prowadzili, wtedy ta nasza estymacja kosztowa no już nie będzie się trzymała kupy, ale możesz powiedzieć, Tomek, na jakiej podstawie gdzieś Ty liczysz taki potencjalny koszt, zresztą no jak my właściwie większość softów najprawdopodobniej taki koszt może przeliczać. Tak, jeśli klient by się faktycznie do nas zgłosił z zapytaniem, że tworzona będzie dla niego nowa strona, nowy sklep internetowy, to tak naprawdę wszystko zależy od jego strategii biznesowej, od zapatrywania się na to, w co tak naprawdę chce celować, kto będzie jego konkurentem, w jaki zakres słów kluczowych chciałby potencjalnie wypromować swoją stronę, swój sklep internetowy w tych top 10 wyników wyszukiwania. No i na bazie tych wszystkich informacji jesteśmy w stanie wyestymować takie szacunkowe nakłady finansowe, z jakimi będzie musiał się po prostu zmierzyć. Znaczy, przede wszystkim do ustalenia tego kosztu no, potrzebne są założenia projektu. Tak? To co osiągnąć, czy będziemy musieli napisać dużo ilości linków, czy musimy pisać dużo kontentu, czy może jest bardzo niszowy rynek, gdzie faktycznie kontentu wiele nie trzeba. Wtedy gdzieś sobie ten koszt możemy obniżyć. To znowu czasami była pułapką, bo miałem nieraz taką sytuację, że faktycznie uliczyłem sobie gdzieś tam potencjalny koszt, ile mniej więcej znaków trzeba było wrzucić, na tej podstawie estymujemy też koszty końcowe. No i faktycznie okazało się, że branża jest niszowa, wystarczyło gdzieś tam według danych dostarczanych przez narzędzia i własnej analizy wynikało, że wystarczy tam około 500-600 znaków. Faktycznie, wrzucono te 500-600 znaków, udało się, pozycja została wbita i wszystko super, no tylko, że już miesiąc później pojawił się konkurent, który dał 800 znaków i przebił go w ten sposób. No gdybyśmy my na początku przeinwestowali troszeczkę, tak, czyli wrzucilibyśmy nawet 8000 znaków, mielibyśmy gwarancję, że dłużej będziemy w tych wynikach, no bo potem wiadomo, koszt przebicia to jest jak licytacja, tak? Każdy dochodzi do punktu swojego takiego bólu i no więcej tego nie przebije, także często też może bywać tak, że mocni konkurenci na niszowych rynkach, że mają dużo pieniędzy na inwestycje w SEO, no mogą zdominować te serpy na dość długi czas, płacąc więcej za content, za mocniejsze linki i tak dalej. Potem dogonienie tego lidera no, zajmuje już znacznie więcej czasu.
Także podsumowując, da się odliczyć ten koszt, ale jest to bardzo luźna estymacja, na której naprawdę nie polecalibyśmy budować planów biznesowych. Słyszałem też o sytuacjach, gdzie niektórzy właściciele biznesów chcieli brać kredyty na SEO. No, nie jest to lepszy pomysł, nie ma się co oszukiwać. No, nigdy nie wiemy, co wydarzy się po tej trzeciej stronie, czyli po stronie konkurencji, jak oni zareagują i te estymacje są Dokładnie, tylko też estymacjami. trzeba jeszcze nadmienić to, że tak naprawdę SEO jest procesem długofalowym i tutaj nie można spodziewać się efektów, że zrobimy stronę, wdrożymy optymalizację, zaczniemy linkować i to zacznie nam dościgać tą konkurencję, która buduje tak naprawdę swoje pozycje od wielu lat. Dużo powiedzieliśmy o linkach. Wiadomo, bardzo ważny element SEO. Niektórzy mówią, że coraz mniej ważny, niektórzy, że jeszcze ważniejszy niż kiedyś. Ilu pozytywnych, tylu opinii. No ja uważam, że trzeba zawsze wszystkie działania prowadzić w pełni, a co tak naprawdę nie zadziała, no to już głowa algorytmów. Jeżeli ktoś by skupił się tylko na linkach, no to ryzykuje dużo, bo jeżeli linki przestaną być ważne, no to Dokładnie. poleci. Najpierw trzeba skupić się na wszystkim i wtedy uzyskam najlepszy efekt, ale jeśli mówimy o tych linkach, no to jak właściwie szukać miejsc do linkowania? To jest nasze kolejne pytanie. Myślę, że wielu, nie tylko specjalistów, ale też właścicieli biznesu, którzy sami próbują podbijać pozycję witryn, starają się te miejsca pozyskiwać. No my korzystamy jako agencja z narzędzia, tak, dość mocnego, jest to Ahrefs. No jest to narzędzie, które zbiera po prostu dane o tym, kto kogo linkuje, z jakich miejsc, w jakich ilościach. No i na przykład, jeżeli chcielibyśmy sobie dla przykładów wprost, tak, widzę, że działa, zobaczmy sobie wprost.pl. Tak mam więcej profil linkowy taki, który jest dostępny dla wszystkich posiadanych narzędzie. My sobie sprawdzamy, jakie domeny linkują do wprostu, tak? Dokładnie. Jeżeli bylibyśmy w podobnym gdzieś tam kategorii tematycznej co wprost, no to pewnie warto też linkować się stąd, gdzie linkuje się wprost. To też jest bardzo fajne narzędzie, Link Intersect, gdzie faktycznie możemy sobie podać kilku konkurentów i naszą stronę. No i narzędzie pokaże nam faktycznie, gdzie linkują się konkurenci, gdzie my się nie linkujemy, więc teoretycznie warto również stamtąd pozyskać linka, żeby tę konkurencję gonić. Dokładnie i to jest też taki fundament, od którego ja bym zaczął w ogóle proces linkowy, czyli wyznaczamy sobie konkurencję, z którą chcemy się ścigać o te pozycje, no i patrzymy faktycznie, jak wygląda ich profil linkowy. Na bazie tego możemy wyłuskać naprawdę ciekawe miejscówki, gdzie możemy po prostu pozyskać linka. Wiadomo, że skoro konkurencja nie ma, to czemu my nie możemy tego zrobić. Natomiast kolejnym już krokiem w budowaniu naszego profilu linkowego jest dywersyfikacja. Jest tak naprawdę dbanie o to, żeby profil linkowy był różnorodny w założeniu też tego głównego wyznacznika od Google, czyli żeby to był naturalny profil linkowy. Tak. Oczywiście jest to Tak. naciągane, natomiast ja już na bazie swojego doświadczenia staram się wyszukiwać miejsca, które są jak najbardziej tematyczne, niekoniecznie bazują na tych współczynnikach technicznych, takich jak domain rating, trust flow, czy miesięczna liczba użytkowników. Czasami po prostu miejsce, które jest w cudzysłowie niezaspamowane innymi linkami z tą konkurencji, jest dla mnie bardziej wartościowsze pozyskanie takiego linka z takiego miejsca, aniżeli strona, która ma tam tysiące linków konkurencji czy innych stron, które gdzieś tam są pośrednikami w budowaniu profilu linkowego. No musimy tutaj pamiętać o link juice, tak? No, jeżeli mamy fajną, mocną miejscówkę, ale nagle wpadnie tam 2000 linków, bo każdy będzie chciał stąd link, no to już nie będzie fajną miejscówką. Będzie zwykłym gdzieś tam tak zwanym, może nawet pod PB podpowiedź albo pod jakąś typową zapleczówkę. No najlepszą opcją, znaczy też Tomek, wiem, że Ty masz trochę inne podejście do tych linków, bo Ty pracujesz na bardzo wysokich budżetach, ale co moglibyśmy gdzieś doradzić takim mniejszym, że tak powiem, budżetom? No trzeba kombinować. Naprawdę trzeba kombinować, niewiele trzeba, żeby coś fajnego wykombinować, trzeba się udzielać. Wszyscy mówią tak, content is king, zrób fajny content, ludzie się nie zaczną szerować. No nie, jeśli to jest jakiś portal newsowy, to wiadomo, tam idą te szery, ale no nie oszukujmy się, jeśli zrobimy sobie na sklepie wpis blogowy, to mało kto samemu to zszeruje, więc w ten sposób nie działał. No ale można gdzieś próbować kombinować. Ja pamiętam, miałem kiedyś klienta, który sprzedawał szaty liturgiczne, bardzo specyficzny temat, bardzo specyficzny. No ale tam próbowaliśmy na przykład chociażby takie podchody, jak robienie jakichś map z parafiami i tak dalej, potem to udostępnialiśmy. Faktycznie niedużym nakładem udało się można było coś takiego zrobić.
Jakiś tam odzew też z tego był, link udało się pozyskać, fajne, tematyczne. Co jeszcze można robić z takich bardzo popularnych rzeczy? No wspierajcie lokalne organizacje, chociażby. Schroniska. Tak, pamiętajcie o targach. Bardzo wielu na przykład klientów, z którymi miałem do czynienia, jeździ po targach, lub też często międzynarodowych, dużych targach, jakichś bardzo znanych, gdzie w formularzu zgłoszeniowym wystarczy podać adres strony i ten adres pojawi się też na stronie tych targów. No to jest bardzo mocny link, nie ma się co oszukiwać, zwłaszcza, że jest tematyczny. Często te strony targów są w domenach rządowych umieszczane i tak dalej, albo domeny rządowe linkują do tych stron targowych. Także to są rzeczy, które możecie zrobić. No, sam fakt, możecie pozyskać sobie linka z CD i G. Tak? Dokładnie. Wystarczy podać tego linka, on też się indeksuje, tak? No, chyba z tego co wiem, to tam nic nie zmienili w tym aspekcie. Tak, więc chociażby takie rzeczy. To są proste elementy, gdzie linki możecie pozyskać. Też pamiętajcie, że nie musicie pozyskiwać linków masowo. To nie chodzi o to, że linków musicie mieć co miesiąc 200-300, bo konkurencja ma powiedzmy, nie wiem, 3000 tych linków, no mówię, dobra, pozyskam 300, no to w 10 miesięcy ich dogonię. To nie działa w ten sposób. Chodzi o jakość tych linków. Nawet jeżeli dacie 1000 słabych linków, to nie będzie tak fajne, jak będzie jednego dobrego, mocnego linku. I też ważnym elementem jest tak naprawdę analizowanie co jakiś czas tego profilu linkowego, bo tak naprawdę dodanie linku powiedzmy na jakichś tam wyszukanych miejscach może się po 2-3 miesiącach skończyć, że ten link po prostu przestanie istnieć lub zostanie usunięty. Lub też mógłby na przykład zostać dodany z błędem, na przykład jeśli była to w formie jakiegoś komentarza, administrator mógł po prostu, czy tam nawet Wy mogliście popełnić błąd i wtedy mamy broken links, możemy go też wychwycić, naprawić, usprawnić ten profil. No też pamiętajcie o wspieraniu właśnie, jeśli macie jakąś, nie wiem, drużynę piłkarską juniorów, tak, nawet w niedużej miejscowości. No zasponsorowanie takie drużyny jakąś niewielką kwotą, no dostajemy linka z ich strony. Google akurat takie linki wspiera, to jest chyba z wytycznych inwestorów jedyny chyba dozwolony sposób linkowania, gdzie faktycznie wspieramy jakąś organizację i ona w zamian za to informuje o tym na swojej stronie. Także macie też różnego rodzaju fundacje non-profitowe, z którymi też współpracujemy. Mamy, ja zwłaszcza takim małym podmiotom zalecałbym uważać na kupowanie linków na jakichś dużych takich marketplace'ach linkowych. To są bardzo fajne portale, gdzie możemy w całkiem ciekawej cenie uzyskać na przykład chociażby taki wprost. No, na WhitePressie znajdziemy najtaniej to, bo oni od razu kupują bardzo dużo tych publikacji. Więc nawet jeśli byśmy się próbowali dogadywać bezpośrednio z Prostem, nie dostaniemy tak dobrej ceny jak na WhitePressie, ale musicie pamiętać, że mówię do wszystkich, którzy takie linki pozyskują, za rok najprawdopodobniej te linki zostaną usunięte. Wy zapłacicie za nie duże pieniądze, one za rok znikną. I przez rok możecie się cieszyć, podlinkujecie, za 3 miesiące zobaczycie efekt, pozycje wzrosną, tak, a po 9 miesiącach wszystko poleci, bo te linki wygasną. Więc o tym trzeba pamiętać, żeby sobie też nie zrobić takiej krzywdy, to wszystko musi być zrobione z głową. Ja zalecam faktycznie fajnie pozyskać jakiś fajny, mocny link, ale wesprzeć się właśnie całą tą serią tych linków dodatkowych. Wtedy jak ten jeden wyleci, nie będziesz takiej tragedii, no zawsze możemy znowu zreinwestować taką kwotę i kupić kolejny. No jeśli pozyskamy ich 100-800 zł, to jest olbrzymi koszt co roku, który musimy ponieść, żeby te linki odbudować. No i jeszcze tak jakby przekładając to na taki bardziej zrozumiały dla klientów język, linkowanie to jest tak naprawdę budowanie autorytetu tej domeny. Budowanie autorytetu fajnie jest właśnie dywersyfikować, czyli żeby małe portale mówiły o nas dobrze, duże portale, te premium też mówiły dobrze i wtedy mamy to zbalansowane. Dokładnie. I mamy fajne efekty. Dokładnie. No się zgadzam. No i też pamiętajcie, że jeżeli prowadzicie biznesy lokalne, to starajcie się pozyskiwać linki lokalnie. Dokładnie. To bardzo ważne, bo naprawdę jeżeli nawet prowadzicie nie wiem, w jakiejś bardzo małej wsi poniżej, nie wiem, 500 mieszkańców interes i pozyskacie sobie link właśnie z takiego, nie wiem, Forbesa czy wprostu, on nie na takiej mocy, jak pozyskaliście link z lokalnej gazety, która obsługuje jakiś niewielki region, no bo ta tematyczność, o której mówiłeś, powiązanie właśnie z regionem, no daje niesamowite efekty, a będzie znacznie taniej niż Forbes. I też jeśli pojawi się konkurent, to wy byliście pierwsi. Tak. Jeśli szukać, to no, fajnie już mieć narzędzia, bo tak samemu to trzeba troszkę się nadłubać, ale też dużo kreatywności potrzeba do tego. Okej, i mamy ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy pozycjonowanie kiedyś się kończy? Pewnie, że się kończy. Według mnie kończy w momencie, kiedy likwidujemy biznes i tak zamykamy działalność, no nie potrzebujemy pozycjonowania. Bo też zanim odpowiem na pytanie, kiedy się kończy, to jest pytanie, kiedy się zaczyna. Bo bardzo wielu przedsiębiorców, czy właścicieli sklepów, stron ma wrażenie, że proces pozycjonowania zaczyna się w momencie, kiedy podpiszą umowę z agencją, która zajmuje się pozycjonowaniem stron. No nie, wtedy zaczyna się proces takiego świadomego pozycjonowania i wpływania na te algorytmy. Ale strona zaczyna się pozycjonować dokładnie w tym momencie, w którym my ją publikujemy w internecie i Google pierwszy raz na nią natrafi.
Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasza strona się indeksuje, no to możecie po prostu sobie wstukać w komendę sites, dwukropek, podać domenę i zobaczycie, czy ona już jest zindeksowana. Jeśli jest zindeksowana, znaczy, że się pozycjonuje po prostu. Ale czy się kończy? No, Według mnie, czy się kończy. Z punktu widzenia takiego czysto biznesowego, to zależy faktycznie od branży. Jeśli na przykład celujemy w rozwój sklepu czy swojej strony internetowej, usługowej na przykład i dorzucamy tam kolejny asortyment, kolejne usługi, to według mnie nie. Według mnie SEO jest tą dziedziną, tą gałęzią, gdzie tak naprawdę zaprzestanie działań, zaprzestanie reagowania na zmiany w algorytmach, zaprzestanie dodawania świeżego kontentu sprawi, że stopniowo, wiadomo, że to się nie wydarzy od razu, ale stopniowo zaczniemy rankować niżej w wynikach wyszukiwania. To też się wiąże z całym szeregiem tego wszystkiego, co dzieje się po stronie jakby tych wszystkich technikali, naprawa tych popsutych linków, weryfikacja tego, co się dzieje w Search Console, reagowanie na te wszystkie zmiany, tak samo jeśli chodzi o page speed stron, na który za chwilę będzie mocny nacisk, sprawia, że w mojej ocenie pozycjonowanie tak naprawdę nie kończy się nigdy, natomiast wiadomo, że różnie można odbierać balansowanie nakłady środków na prowadzone działania i oczekiwania tak naprawdę, czy chcemy dalej wyprzedzać konkurencję, czy chcemy stawać się liderem w swojej dziedzinie, w swojej branży, czy nie, czy chcemy odpuścić to, co mamy wystarcza i płacimy tak naprawdę za utrzymanie efektu. No też trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy usługa trwa cały czas, ją opłacamy, są tam prowadzone działania, prowadzone konto, pozyskiwane linki, optymalizacje techniczne są wdrażane, no to my tak naprawdę też, zwłaszcza na takim bardzo niszowym gruncie, tak, to my wtedy umacniamy bardzo mocno swoją pozycję lidera, budujemy się jako lider. No jeżeli my powiedzmy prowadzimy te działania, przykład, chociażby jakiś lekarz też z bardzo małej miejscowości, poniżej jakichś tam, nie wiem, 1000 mieszkańców, podejrzewam, niech to będzie jeszcze lekarz medycyny estetycznej, prowadzi te działania, wkłada w to środki, no to cały czas się buduje i nagle, kiedy pojawi się drugi nagle salon medycyny estetycznej w tym mieście, no to zanim on go dogoni, no to zajmie sporo czasu, no albo trafi na bardzo fajną, kreatywną agencję, która będzie w stanie w jakiś inny sposób spróbować go przeskoczyć w wynikach wyszukiwania. Ale sam próg wejścia na tą niszę będzie znacznie wyższy dla konkurencji, niż gdyby tych działań nie prowadzić. Także to jest takie dwojakie myślenie, gdzie trzeba zabezpieczać swój po prostu biznes w samych wynikach wyszukiwania. To znaczy też, wiesz, jeśli to jest lekarz, który ma też jakby perspektywę ściągania do siebie jakichś klientów z okolic, no to tak naprawdę może prowadzić też szereg działań promujących swoją stronę, czy tam swój serwis jako ekspercką. Także tam ładowanie tego kontentu, pokazywanie, budowanie tego topical authority też może wpływać na korzyść, więc to są też te wszystkie działania SEO, które warto inwestować i warto je cały czas prowadzić. Tak, zdecydowanie. No czy pozycjonowanie się kończy, to chyba odpowiedziałem na samym początku, kończy się jak zamykamy biznes. Dokładnie, albo indeksujemy stronę. Tak, chociaż wydaje mi się, że powinniśmy tutaj zmienić pojęcie nie pozycjonowania, ale usługa pozycjonowania. Wydaje mi się, że tutaj bardziej powinniśmy w ten sposób, że pozycjonowanie się nie kończy nigdy, zaczyna się na samym początku, nie kończy się nigdy, a faktycznie usługa powinna być prowadzona w trybie ciągłym. Nic dodać, nic ująć z tego, co tutaj powiedzieliśmy. Okej, to wszystko, co mamy na dzisiaj. Także dzięki wszystkim, że nas wysłuchaliście. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Zapytaj o SEO. Do zobaczenia. Cześć.